Cześć! Jeśli zastanawiasz się, jaką wybrać ściągaczkę, to może ten film będzie odpowiedzią na Twoje pytanie. Dzisiaj kompleksowo zrecenzuję ściągaczkę amerykańskiej firmy Ettore, także zapraszam do obejrzenia materiału. No i ta amerykańska ściągaczka została wynaleziona jako pierwsza. Był to pierwszy model wśród ściągaczek. Ona wyglądała mniej więcej w ten sposób. Miała taki trochę inny uchwyt, teraz wymyślili już bardzo dużo, ale taki pan, który nazywa się Ettore Stecone, od jego imienia tutaj nazwa firmy jest do dzisiaj. W 1936 wynalazł tą ściągaczkę na potrzeby osób, które myły okna w biurowcach wtedy w USA. Adam teraz Wam pokazuje na ekranie, jak to wyglądało. Było to bardzo ciekawe. Wychodziło się przez okno, zapinało się przez taki pas, wpinało się w jakieś tam specjalne dwa uchwyty i można było umyć okno. Jest trochę takich zdjęć na internecie. Wycierali ściereczkami, porylowali, albo mieli takie słabe ściągaczki, no i ten pan właśnie wynalazł ten model, który listwa jest prawie w niezmienionej formie do dzisiaj. Guma jest oczywiście udoskonalona. Uchwyt jest w bardzo podobnej formie. Też gdzieś tam projekt tej ściągaczki i patent na nią Adam Wam właśnie pokazuje na ekranie. No a dzisiaj jest ona w nieco zmienionej formie. Do niej można doczepić taki uchwyt. Ja dzisiaj skupiam na tym uchwycie, bo uważam, że jest najlepszy do niej. Także po kolei sama listwa. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Jest ona wykonana z mosiądzu i sam mosiądz jest materiałem, który jest po prostu cięższy niż stal, zwłaszcza jeszcze bardziej niż aluminium. No i dzięki temu, że ona jest trochę cięższa niż inne listwy, no to fajnie też wpływa jakby na wagę, ważenie tej ściągaczki. Trochę czujemy, jakby ona sama na tej szybie jakby leżała, nie trzeba jej tak dociskać. No jest to trochę inne uczucie, troszkę inaczej się tym pracuje. Niektórzy lubią, raczej większość osób lubi. Tak wynika z moich doświadczeń, to, że ta listwa jest troszkę cięższa. Jeśli chodzi o sztywność tej listwy i kształt, to jest to jakby gatunek i kategoria tych listew cienkich, czyli ścianki są takie około milimetra grubości, ta listwa nie jest taka gruba. Jest na pewno sztywniejsza niż stalowe listwy, też cienkie, i niż aluminiowe listwy, też cienkie, więc jest jakby najsztywniejsza listwa, taka po prostu z tych kategorii tych cienkich. Jak chcecie porównanie, czym się różnią cienkie od grubych, to też mam o tym materiał. Link znajduje się w opisie. Także jest to wśród cienkich listew najlepsze rozwiązanie. I sama guma jest mocowana na klipsy. Wyglądają one w ten sposób. Tak jak w innych ściągaczkach tego typu, po prostu ten klips nam trzyma gumę. Sam klips oczywiście można też wymienić. Sama guma wymaga tu na pewno najwięcej uwagi. Uważam, że Ettore produkuje najlepszą gumę czarną. Są jeszcze te kolorowe, to jest trochę inny rodzaj, ale wśród czarnych gum jest to dla mnie definitywnie najlepsza guma. Jest nie dość tego, że jest dość trwała, zapewnia bardzo fajny poślizg. Nie ma ani miękkiej, ani twardej. Jest taka po prostu coś pomiędzy. Nie reaguje tak na temperatury. Naprawdę jest uniwersalnie, zachowuje się na różnych szybach, ani gdzieś tam nie staje. No jest po prostu bardzo dobra guma. Prawie zawsze jej używam osobiście. Także to jest naprawdę super. Jest dostępna też w różnych rozmiarach u nas w sklepie osobno i będzie pasować też do innych listew, także możecie sobie stestować, nawet jak nie macie tej listwy. Powiedziałem o samych zaletach, ale mosiądz sam w sobie ma jedną wadę, czyli się utlenia, więc ta listwa teraz jest taka piękna złota. W ogóle w porównaniu z innym mosiądzem od innego producenta jest troszkę różnica. Także jest ona taka piękna złota, ale niestety ona nie będzie taka piękna złota, bo ten mosiądz stanie się taki brunatny. Można go oczywiście polerować i czyścić co jakiś czas i on wtedy wróci do tego koloru, ale przez to, że on się utlenia, po prostu taki to jest materiał, no to ten piękny złoty kolor traci. Co do ceny, jak mówią złote, a skromne, jest ona trochę droższa niż inne listwy,
ale są droższe. Nie? Ninja na przykład jest droższa wyraźnie, także tak między 40 a 80 zł za listwę, tutaj zależnie od jakiego rozmiaru. Mamy rozmiary od już 15 cm do 55 i co 5 cm jest kolejny rozmiar. Także cenowo aktualnie w ten sposób to się plasuje. Jak oglądacie ten film później, to ceny mogą być inne. No dobra, no to omówmy teraz sam uchwyt. To, co jest w nim najlepsze, uważam, to jest jakby ta odległość. Zazwyczaj ona jest krótsza, wynosi ona tyle w większości ściągaczek, a tutaj jest ona wyjątkowo długa, przez co nasza dłoń jest trochę dalej od szyby odsunięta i przez to pracuje się tym po prostu trochę inaczej. Dla mnie dużo lepiej się tym pracuje, jakby ten ruch jest dużo swobodniejszy. Jeżeli mamy też do wykończenia przy jakiejś dużej ramie, to mamy tam powiedzmy jakiś zapas. Po prostu ta odległość dla mnie osobiście się tym po prostu lepiej pracuje. Jest to lepsze rozwiązanie, że ta odległość tutaj od szyby jest dłuższa. To, co dodatkowo ja lubię, to to, że ten uchwyt jest gruby. Wszystkie uchwyty są cieńsze, ten jest cieńszy i tak dla mnie, nie wiem, ja nawet mam małą dłoń, ale jakoś dużo lepiej mi się trzyma grubego uchwytu. Uchwyt dodatkowo jest wykonany z gumy, więc jeżeli on się zamoczy, no to ta guma pomaga nam, żeby się nam gdzieś tam na ręce nie ślizgał. Dodatkowo ma tutaj takiego klipsa, nie jest skręcany jak ten uchwyt na przykład, tylko ma klipsa, więc dzięki czemu możemy bardzo szybko te listwy wymieniać. Przykładowo mamy na jednym piętrze do umycia takie okna, a na innym inne i chcemy sobie tą listwę po prostu szybko, ekspresowo wymienić na przykład na taką długą 55 cm. To tam włożymy. Wymaga to większej precyzji. No i ten uchwyt pasuje oczywiście do kija Ettore. Na zasadzie po prostu zatarcia, nie ma tutaj żadnej blokady. Do uchwytów innych producentów też pasuje, aczkolwiek jest względnie wąski, więc tak no, nie za głęboko wchodzi. Więc nie najlepiej pasuje do kijów. No i ostatnią kwestią, o której wspomnę, jest to, że możecie przymocować do tego uchwytu listwy mosiężne innych producentów i one tutaj będą również pasować. Także zarówno od Pulexa, jak i Moermana możecie wrzucić listwy. Jeśli listwa ma takiego typu jakby zakończenie, nie ma tutaj jakichś przerw, ani nie jest to niższe, to też ona będzie pasować. Zanim opowiem, dla kogo jest to ściągaczka, to zaproszę Was jeszcze do naszej playlisty szkoleniowej, w której kompleksowo opowiadamy o tym, jak używać tego sprzętu. Nie tylko tego sprzętu, ale również i sprzętu do doczyszczania, i samego czyszczenia ram, jakichś pędzelków. Techniki S też uczymy w tej serii, także szczerze Was zapraszam do tego, żeby się z nią zapoznać. Link znajdziecie również w opisie. No i jak obiecałem, dla kogo jest to ściągaczka? No jest ona z takiej średniej półki cenowej. Jest to producent, który jest mniej znany w Polsce, ale uważam, że jest bardzo dobry i na świecie jest bardzo popularny. Świetnie się tym pracuje techniką S, świetnie się tym pracuje techniką góra-dół. Jest bardzo fajne uczucie tej ściągaczki. Także jeżeli chcecie sprzęt do domu wyższej półki, to jak najbardziej ta ściągaczka jest dobra i świetnie się spisze, ponieważ jest to jedno z najlepszych, co możecie mieć. Natomiast uważam, że jeżeli myjecie okna na co dzień profesjonalnie, świadczycie usługi, no to jest to ściągaczka, której na pewno trzeba spróbować. Mnie ona osobiście leży, ja ją traktuję jako jedną z dwóch ściągaczek, którymi pracuję. Jest to jedna po prostu z moich ulubionych i na tej podstawie mogę szczerze Wam polecić, żeby ją stestować. Dzięki, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Heja!